Siemka, ja jestem Adachu i będę z wami szczery. Nie miałem zamiaru kontynuować tej mangi, ale przeczytałem komentarze pod poprzednim odcinkiem i mimo tego, że były mieszane, powiedziałbym nawet, że były dość skrajne. Albo chcieliście bardzo, żebym kontynuował czytanie mangi Dragon Ball Wrath autorstwa Thibaut de Boom, albo mówiliście, że to nie ma totalnie sensu, ale no niestety większość z was chciała zobaczyć, co będzie dalej, a tak się składa, że jesteśmy na starcie wielkiego turnieju niszczycieli, czyli saga Szampy, tylko że okiem 14-letniego, chociaż nie wiem ile miał lat dokładnie Thibaut de Boom, jak rysował akurat tę sagę, bo wiem, że na początku rysowania tej mangi miał bodajże 14 lat, coś takiego. I nawet gdyby nie wasze komentarze, nawet gdyby nie to, że większość z was chciała, komentujących rzecz jasna, chciała, żebym kontynuował czytanie tej mangi, to i tak miałbym wielkie wątpliwości, czy chcę to dalej czytać, ale powiem wam coś prosto z mostu, bez owijania w bawełnę. Miałem ochotę dzisiaj coś nagrać, bo nagrałem dzisiaj jeden film, ale chciałem nagrać coś jeszcze, tylko że nie miałem niczego przygotowanego. Wiecie, jakiegoś rankingu, czy filmu jakiegoś dyskusyjnego i tak dalej. I przypomniałem sobie o tej mandze. I gdyby nie to, prawdopodobnie nie nagrywałbym dzisiaj. Także zobaczmy, o co w tym wszystkim chodzi. Zapomniałem, jak to się czyta. Chyba czytało się to normalnie, od lewej do prawej. Także, turniej pomiędzy 6 a 7 Wszechświatem miał się właśnie w międzyczasie zacząć, bo wiemy, że ostatnio mieliśmy Brogetto White, więc w zasadzie miesiąc temu, jeśli patrzymy na czas ostatniego odcinka. No i jako nagrody 6 smoczych kul, dokładnie tak samo jak to było w Dragon Ballu Super. Ej, zobaczcie, wygląda na to, że wasza różowa bestia nie będzie w stanie wziąć udziału. Głupi buf, wścieka się Birus, bo okazuje się, że tutaj też nie zdał testu na inteligencję, ale ten test został zorganizowany przez Patatę. Przez Patatę, bo w tym... O, zobaczymy tutaj składy. Skład 6 Wszechświata wygląda tak. Frost, czyli gość jak Frieza, Kabba, czyli mały Saiyanin, Demon Mass. Okej, oczywiście musiała być jakaś postać wpierdolona na siłę z tamtej gry, no niech będzie. Magetta, czyli duża puszka. Hit, ten gość i Mr. Katon. Wilkołak. Mr. Beast można byłoby powiedzieć w skrócie, prawda? Ja pójdę pierwszy, mówi Bardock. Ringo pójdzie drugi, a Patata jako ostatnio. Jeśli nie wygracie, skopię wam dupę, mówi Birus. Hej, został nam jeszcze jeden wojownik, Monaka, najsilniejszy z naszego wszechświata. Naprawdę w to uwierzyłeś? Jest bezużyteczny tak jak Mr. Satan. Ale typ Monaka ma trochę większe suty niż... Monaka to już dosłownie chyba powinien stanik założyć, przecież to... No okej, dobra, nieważne, nie będziemy rozmawiać na te tematy. Dobrze, możemy zaczynać, mówi Szampa. Drużyna złożona z Saiyan. Wzywam pierwszego uczestnika, Bardocka. Bardock zaciska na swojej głowie chustę. Bardock, ten gość wygląda jak Frieza, ale to nie jest Frieza. Kurwa. Dobrze, że mówisz, Birus, bo już miałem krzyczeć do niego. Frieza, on by nie wiedział, o co chodzi. Tak, wiem. No i Frost. Bardock kontra Frost. Mamy tutaj ciekawe zestawienie. Bardzo miło pana poznać, panie Bardocku. Jest zbyt miły. To jest podejrzane. Lordzie Birusie, wygląda na to, że coś się dzieje na ziemi. O, Asura właśnie się obudził. Kogo to obchodzi? Kogo to obchodzi? Zostawmy te Asury, Brogetty i te inne. Już skupmy się na tym turnieju. O, mam nadzieję, że to dobre jedzenie. Nie, to nie dobre jedzenie, to nie dobra manga. Przepraszam, jesteś całkiem inny od tych Saiyan z mojego wszechświata. Wybacz, jeśli cię obraziłem, mówi Frost, który leci w kulki, bo my wiemy, że on nie jest wcale miły. Zaczynajcie, mówi konferencjer. Frost rzuca się w stronę Bardocka, a ten mówi, że nieważne, co to za wszechświat. Frieza pozostanie Friezą. Bardock wydaje mi się, że przejrzał przez ten blef Frosta. Co? Myślałeś, że zaskoczysz mnie jednym z tych twoich trików? On od razu poznał, że tam jest jakaś trucizna, zobaczcie. Ta substancja, która wychodzi z twojej ręki, nie jest bardzo dyskretna. Frost? Chciałeś oszukiwać? Szampa też to zauważa. Bardock transformuje się w SSJ. Dam ci drugą szansę, ale tym razem użyję Super Saiyanina. Co to jest? Dziwi się Kabba. Nie mam wyboru, mówi Frost, który póki co jest w swojej bazowej formie. Blond włosy? Oryginalnie, mówi Vados, która wygląda na to, że jest zaskoczona. Nie wiedziała o Super Saiyanach, w przeciwieństwie do Whisa, który wiemy, że już oglądał w przeszłości walkę Goku i Frizy na Namek. Mieliśmy to na początku filmu Battle of Gods. Więc wygląda na to, że Whis swojej siostrze nie powiedział, że mają takie rzeczy. Ciekawe, czy ten Frost wymasterował złotą... O, może będzie Golden Frost. Chciałem być z tobą przyjacielski, ale wygląda na to, że to nie ma sensu. To nie jest... Bu w ogóle tutaj to komentuje? To jest 100% mojej mocy? Nawet nie jest złota, bo jest rozczarowany. Ja też jestem rozczarowany. Ja też...
Kurwa, to już jest koniec tej walki, Bardock po prostu go przedziurawia. Oczywiście nie jesteś na tym samym poziomie co Frieza. Niestety dla ciebie. Frost pada na ziemię, Bardock został zadeklarowany zwycięzcą, ale został zdyskwalifikowany za zabicie swojego przeciwnika. O nie. Ale to nie jest moja wina, jeśli on nie jest w stanie wytrzymać mojego uderzenia. Mówiłem ci, żebyś potraktował tę walkę powoli. Nie jesteś mądrzejszy od swojego syna. Następna osoba, która popełni taki błąd, zostanie przeze mnie błyskawicznie zniszczona, mówi Beerus. Ręce mi opadają. Bardock go przedziura... Dobra, no nieważne, okej. Czyli Bardock został zdyskwalifikowany. Ich lider wypadł z wyścigu. Następny jest... Kto? Kto jest? Co to jest? To jest ten wilkołak? Kikoman? Ten jak ten jak on się nazywał? Kikoman? Jak ten sos sojowy? To będzie skomplikowane, panie Szampa. Są silniejsi niż myśleliśmy. Apple, jak on się nazywał? Ringo. A Ringo to po japońsku jabłko, więc myślałem, że on się nazywa Apple. Ringo teraz chodzi na ring, bo Patata oczywiście jest ostatnia. Patata została na ostatnie miejsce. Drugi mecz może się zacząć. Napotkasz na wściekłość ludzi Wrogen. Okej. Rasy w połowie wilków, a w połowie ludzi, która została Ale kogo to obchodzi? Która została zniewolona przez Frosta w tej części... Ale kogo to obchodzi? Przecież to nie jest tak, że to jest jego wina. No to na Frosta powinieneś się złościć, którego miałeś w swojej drużynie. To powinieneś dziękować Bardockowi, że zabił Frosta, który zniewolił twoich ludzi i pół wszechświata. To nie ma sensu w ogóle. Wy, Saiyanie, jesteście w stanie zmienić się w Ozaru? W pełni księżyca? Cóż, ludzie z rasy Wrogen są w stanie zmienić się w bestie i pokażę ci Super Wrogena. Super, pokaż Super Wrogena. Przewijaj się. O, przewinąłem za daleko. Nie patrzę. Wrogen się rzuca. Możemy na niego mówić Wrogen. Nie, jak on się nazywał? Kikoman. Ten w ogóle zasnął przy tym wszystkim. Ringo zasnął. Niczego nie słuchał? Co za głupi team. Wybrałem sobie, mówi Beerus. Nie śmiej się ze mnie. Ale nagle Ringo się budzi. Na pewno zyskałeś siłę, ale jesteś bardzo powolny. Niestety dla ciebie, mówi Ringo, który jednak jest w stanie zareagować na ten atak, zamachuje się, a w zasadzie próbuje kopnąć Wrogena, ale go nie trafia, bo ten jednak nie jest aż tak wolny, jak Ringo się spodziewał. Czekaj, czy kurwa go trafił? To on go trafił, czy nie trafił? Nie ma tutaj żadnego impaktu, że tak powiem. No, jak to jest rysowane? Wypadł? Wypadł, już upadł na ziemię? Następny, mówi Ri? Następny? A następny jest ten Mas z jakiejś klanu demonów, który grozi mu magią i puszcza w niego magię? Kurwa, przecież przed chwilą... Czy to jest jakiś speedrun? Normalnie oni próbują zrobić speedrun sagi Szampy, speedrun any percent? World record, kurwa, 6 minut 43 sekundy? Ringo, pośpiesz się! Musisz stać się Super Saiyaninem! Są bardziej interesujące rzeczy, które dzieją się na Ziemi. Twój przyjaciel Asura właśnie się obudził i wszystko niszczy. Dobrze, a jak sobie radzą Kakarot i Vegeta? Chcę się pospieszyć i to zobaczyć. Zajebiście, że nawet w sadze, w której nie ma Goku i Vegety, musimy słuchać o Goku i Vegecie. Na turnieju podczas środek walki, w ogóle już nie wiem której, bo kurwa wszystko się dzieje na każdym panelu. Już żałuję, że zacząłem czytać tę mankę. Wkurwiam się na to. Oni gadają o Goku i Vegecie. Skończmy tę sagę, bo Goku i Vegeta się biją. Dobra, leci Ringo do tego maga, kopie go w mordę i chyba po prostu zabija go w jednym strzale i wyrzucił go. Mantra Burst. I Magetta wchodzi. Magetta w ogóle, co on ma na głowie? Czemu on wygląda? Magetta tak nie wygląda, nie miał takiej dziurki na głowie, czy miał? Miał taką dziurkę na głowie? Czekajcie, wejdę na Wikipedię do Kana, bo tutaj to najszybciej sprawdzę, bo ostatnio zobaczyliśmy Magettę. On miał taki kolec na głowie, no nie? No zobaczcie, on miał taki kolec na głowie. O, no nie? Taki dynks, bolec, a on tutaj ma dziurkę. Nasz metalowy człowiek nie będzie łatwy do pokonania, mówi Vados. A dobra, zostawię to tobie, siostro. Patata wchodzi na... Nie wiem dlaczego w ogóle teraz oni złamali reguły turnieju i Ringo, mimo tego, że wygrał 3 walki z rzędu, to schodzi i mówi, dobra, ja nie walczę, nie? Nie walczę, teraz siostra wchodzi. Muszę walczyć przeciwko tej maszynie? Czemu nie? Patata uderza w Magettę. Wygląda na to, że jest bardzo twardy. Magetta się śmieje pod nosem. Dobra, zobaczmy, co to się dzieje. Patata wskakuje w powietrze, wyprowadza technika Vegety. O, jednak coś się na głowie Magetty pojawia, jakiś bolec. Wypluł magmę, ale nie z pyska, tylko z czubka głowy? Nie robił tego czegoś takiego w anime, ani w mandze. Wypluł magmę? Dziwi się Bardock. Blo, 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 mówi Magetta, który zachowuje się trochę inaczej. W ogóle tutaj raz na jakiś czas mamy kolorowe kadry.
O, Patata, widzę, że tutaj chyba o to chodzi. Włączyła SSJ2, zobaczcie, mamy SSJ1, SSJ2. Są jeszcze inne poziomy Super Saiyanina? Dziwi się Kabba. Pokażę ci, na co mnie stać i w ogóle ci pokażę. Mówi Patata, która wzmacnia się coraz bardziej. Być może zobaczymy SSJ3, kto to wie? To oczywiście, bo to jest tak przewidywalne, że nie możemy zobaczyć chociaż chwili walki w SSJ2, prawda? Tutaj transform... Nawet Patata nie sprawdziła, czy to SSJ2 wystarczy. To jest tak bezsensowne z fabularnego punktu widzenia. Ona nie sprawdziła nawet, czy SSJ2 pokona Magettę. Po prostu stwierdziła, że odpali SSJ3, który zżera energię. I mówi, że boska transformacja będzie bezużyteczna przeciwko niemu. Wystarczy Super Saiyanin 3. Rób jak uważasz, Patata. Tak długo jak wygrasz. Dobra, załatwię cię szybko, mówi Patata. Ściska pięść, wyprowadza Kiblasta. Kiblast trafia w Magettę, który widzę, że chyba na jakieś pęknięcia mu się na nim robią. Ona po prostu niszczy Magettę. Poddajesz się? Głupia kupo żelaza? Poddaje się, mówi Magetta, który chyba nie potrafił mówić. Prawda? Magetta nie potrafił mówić, ale tutaj mówi. Okej. I koniec. Zobaczcie, jak tutaj jest zajebiście zakończona walka. Mamy potężny atak, który niszczy Magettę. Pękające napisy. Aura po prostu płonie wokół Pataty, która atakuje Magettę niszczącego. Napięcie sięga za nitu i... Kurwa, koniec, nie? No po prostu nawet... ona już mówi next, następny, w bazowej formie i sobie stoi, Magetty nie ma. Jakby brakuje mi chyba jeszcze 3 stron. Między poprzednią stroną a tą brakuje 3 stron. Nie wiem, może ja tutaj czytam to na jakiejś złej stronie. Skoki między końcem walki a początkiem następnej walki są dosłownie jak u Dragon Theoria z DBS, no nie? Vegetto 25. Kończy się walka. Jesteśmy na innej planecie. O co chodziło przed 2 sekundami? Nie pamiętam już. Dobra, nieważne. Co się takiego ważnego dzieje na Ziemi? Tutaj się dobrze bawimy, mówi Patata. Nie kłóć się ze mną. Ziemia może wybuchnąć w każdym momencie, mówi Beerus. To musi być bardzo ważne. Dobra, to nie jest aż tak ważne. Kabba wchodzi na scenę. Zobaczymy, o co tu chodzi. Podają sobie rękę. Nigdy nie widziałem tak niskich Saiyan. To zabawne. A ja nigdy nie widziałem tak pięknych What? Co to za ris od Kabby? To nie jest Kabba, to jest Ribba. Rizbba. Co to jest za tekst? Nigdy nie widziałem tak pięknych Saiyan. Przypominasz mi moją przyjaciółkę Kaliflę. Jeśli chcesz tutaj ze mną flirtować, nawet nie zaczynaj. Wolę kobiety, wiesz? Jesteś jak Kalifla, mówi Kabba. Co ja patrzę w ogóle? Wy macie się bić. Przepraszam, że zawracam ci głowę, ale chciałbym cię o coś zapytać. Czy możesz nauczyć mnie, jak włączyć Super Saiyanina? Nie chcę, dzieciaku, jesteś skazany sam na siebie. Ale dlaczego, naprawdę? Ha! Moja siostra ma bardzo silny charakter, cieszy się Ringo. Co byś zrobił na jej miejscu? Pyta Ringo Bardoka. Bardok mówi, zostaw mnie w spokoju. A narrator nam mówi, że Bardok dalej nie może przełknąć swojej poprzedniej porażki. Buu wygrałby przeciwko Kabbie. Nie jest on zbyt niebezpieczny. Zamknij się, mówi Bardok. Buu wygrałby przeciwko wszystkim, bo zmieniłby ich w cukierki. Nie byłeś w stanie nawet zakreślić 3 słów na kartce papieru. Więc teraz siedź cicho i czekaj na koniec turnieju. To nie jest zabawne, mówi Buu. Nie sądziłem, że doczekam kiedyś sytuacji, w której Majin Buu będzie się kłócił z Bardokiem. I jeszcze będą w jednej drużynie przy okazji, no nie? Kabba się wzmacnia. Jeśli on nie jest w stanie włączyć Super Saiyanina, będę znudzona. Powinnam go jakoś zmusić do wścieknięcia się. To powinno zadziałać. Jesteś tak delikatny, że jestem pewna, że ta Kalifla nie chciałaby ciebie jako chłopaka. O co je chodzi? Mówi, myśli sobie Kabba. Jesteś śmieciowym wojownikiem. Nie chcę, żebyś ze mną walczył. To byłoby tylko strata czasu, gdybym się miała transformować. Kabba chyba, nie wiem, nie do końca czai, że to jakkolwiek miało w niego uderzyć. Patata zaczyna znowu atakować techniką Vegetty. Kabba to mimo wszystko odbija. A ci dalej... Beerus i Whis nawet nie patrzą na walkę. Oni dalej mówią, Whis, wygląda na to, że coś tam się dzieje na ziemi, prawda? Tak, Broly właśnie włączył się do walki. Okej, dobra, patrzcie, Kabba coś chyba tutaj próbuje zaatakować Patatę. Nie wierzę. Dobra, Kabba tak faktycznie próbuje zaatakować Patatę. I się nie udało. Brawo, prawie mi zaimponowałeś, kochany. Patata transformuje się w SSJ2. W końcu walczysz na poważnie? Nie do końca, ale zaczynasz mnie irytować. Kalifla i Kale są na trybunach. Czy ta twoja Kalifla jest na trybunach? W takim razie bądź świadomy jednej rzeczy. Zabiję ich. Mam nadzieję, że to będzie wystarczające, żeby go wściec. Ups! Wymsknęło mi się! Co ona kurwa robi? Ona miała tylko zablefować, a ona strzela dosłownie niczym Majin Vegeta w trybuny. I wali w trybuny. Jak śmiałaś? Moi przyjaciele, Kale, Kalifla, dlaczego to zrobiłaś? Czekaj, ona ich faktycznie...
Ona mnie faktycznie zastrzeliła? Okej. I co się wydarzyło? Udało się? Nie, jednak przeżyli. Dobra, okej. Przeżyli jakimś cudem. A, bariera. Whis i Vados zrobili barierę. Dobra. Patata! No, Kabba się zdenerwował, tak? I przemienił się w SSJ. Naprawdę się ze mnie śmiałaś! Chciałaś, żebym się przetransformował w SSJ, tak? No to kurwa masz, babo placek. Chapter 8 End. Jeśli wam się podobało, zostawcie lajka. Zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Dziękuję za oglądanie. Miłego dnia wam życzę. Dziana.